Witam w kolejnym odcinku cyklu związanego z renowacją Stabiloka 4031. Dzisiaj taka mała przerwa od lutowania kondensatorów, którymi się zajmowałem, a jest to dosyć męczące, zwłaszcza dla wzroku. Postanowiłem zająć się czymś większym, o czym też były pytania, czyli płytka panelu głównego, przedniego, a głównie chodzi o klawiaturę i problemy z nią związane. Tak wygląda ten moduł wyjęty z urządzenia. Sam demontaż jest bardzo prosty, także tutaj parę śrubek wystarczy odkręcić. Nie ma żadnej filozofii, więc tego nie będę zajmował czasu i Wam pokazywał. Natomiast przejdę do samego tematu tych przełączników. Były problemy tutaj z tymi dwoma rzędami największe. Działa klawiatura numeryczna i ta obsługa podstawowych funkcji, więc tego na razie może nie będę ruszał, no ale to jeszcze zobaczymy. Zajrzałem do środka. Klawisze da się zdemontować. Zaraz Wam pokażę. Może się uda. Tu klawisze, jak widzicie, są na takie zatrzaski z jednej i z drugiej strony i trzeba to od góry tutaj wcisnąć śrubokrętem. Tak przy kamerze. Ciężko, nie chcę tutaj nic zepsuć. Spróbuję, może się uda, ale będę patrzył. Może weźmy ten z tej strony wyżej. Tutaj pomiędzy w tą szczelinę wkładam śrubokręt z jednej strony, naciskam i go do góry biorę. Widać, że się wysunął. Jest pod kątem. I teraz z drugiej strony zrobię to samo. Delikatnie, żebyśmy nic nie uszkodzili. No i klawisz udało nam się wyjąć. Tak wygląda. Z ostrości nie łapiemy. Tak wygląda ten klawisz. To są te zatrzaski, z których musimy usunąć. I jaka jest przyczyna braku kontaktowania? Widzicie od razu tutaj, że są takie blaszki. Te blaszki są wciskane z góry przez przycisk. No i dlaczego to tutaj się uszkadza i nie mamy styku? I zaraz to zobaczymy w powiększeniu, żeby było dokładnie widać. No i widzicie teraz w powiększeniu samą tą blaszkę zamontowaną w obudowie przełącznika. Tak jak mówiłem, tu z góry wciska to przycisk i na dole są styki. Tą blaszkę można łatwo, oczywiście trzeba to robić ostrożnie, tu z tej strony nagiąć i zdejmujemy ją z obudowy przełącznika. W środku mamy na dole styki. No, trzeba by tu troszkę zmienić oświetlenie, żeby było je lepiej widać. Ale jeżeli chodzi o same styki, zarówno w tej części płytki, jak i tutaj na blaszce, one nie mają tutaj uszkodzeń i one kontaktują. Problem jest zupełnie w innym miejscu. Spróbuję Wam to teraz pokazać. I tutaj widzicie ten problem. Tu i tak jest dosyć czysto. To jest miejsce styku tej blaszki elastycznej ze stykiem stałym w obudowie. I zarówno tutaj na blaszce, w tym miejscu to co widać, i tak samo na styku, i tutaj na nich, tu i tak w tym akurat guziku jest całkiem czysto. Tutaj, o widzimy, coś się zaczęło zbierać. I tak jest na wszystkich tych przełącznikach. Nie wiem, czy to było czymś wcześniej posmarowane, czy nie. Skąd to się wzięło. Czy to jest efekt po prostu wieloletnich tutaj gromadzeń się różnych dziwnych rzeczy. Ale właśnie przez to mamy problemy z kontaktowaniem. Ja na dwóch już tutaj stykach przeczyściłem i spirytusem izopropylowym i troszeczkę oczywiście też normalnie mechanicznie to wyczyściłem. No i te dwa przyciski, które tu już mamy wcześniej, funkcjonują bardzo dobrze. Z tymi przyciskami tutaj jeszcze nie wiem jak będzie, nie próbowałem ich zdjąć, one mają inny sposób montażu, więc zdjęcie ich tutaj z tych guzików będzie troszeczkę wymagało, boję się na siłę to, ale chyba zeszedł nawet. No tu kawałeczek zeszło, o nie widać tego, bo to było poza kamerą. Delikatnie podważałem, ale nie chcę tutaj, tak jak mówię, niczego robić na siłę.
No tutaj się zsunął, więc pewnie to jakoś na tej zasadzie to... O, zdjęliśmy go. Udało się. Czyli zdejmuje się tak samo. Jest na 2 okrągłe zaczepy włożony. Także w ten sam sposób to się robi. I tak samo mamy wtedy dostęp do tych blaszek. Czyli jak zrobić i naprawić klawiaturę, już ci, co się pytali, wiedzą. Nie jest to skomplikowane, a skuteczność zapewni pewnie pracę jeszcze przez parę lat, dopóki nam co innego w tym urządzeniu się nie uszkodzi. Teraz pokażę Wam jeszcze to, co zostało, jak wygląda obudowa. Tutaj jest kadłubek, bo w tej chwili już praktycznie wszystko zostało z niej zdemontowane. Tutaj jest płyta czołowa, już wyczyszczona, zebrana na fragmenty. Także już wszystko w niej zostało pięknie wyczyszczone, jest gotowa do montażu. No oczywiście tutaj elementy ozdobne, rączka, bo tutaj czyszczę wszystko. No i najważniejsze, czyli kadłubek. To jest jedna strona tego kadłubka, a weźmy go od frontu. O, i widzicie tutaj, jak wygląda to, co zostało. Mamy kineskop wejścia i tu jest pomiar mocy robiony w tej części. Dalej jest, widać jeszcze tu kawałek radiatora od pierwszego rezystora. No tu jest płytka interfejsu. Tutaj z boku widzicie, buja się głośnik na kabelkach. W środku już widać, nic nie ma. Wszystkie płyty z każdej strony wyjąłem. Więc można było to dokładnie oczyścić i zadbać, żeby to miało ładny wygląd. Tutaj widzicie, z drugiej strony też nie ma żadnej płyty. Niebawem będę to już zaczynał kompletować. Jako ciekawostkę Wam dodam jeszcze, że w planach mam, oczywiście jeżeli się uda uruchomić to, co mamy w tej chwili, będę chciał wymienić ten kineskopik i w jego miejsce wstawić tutaj ekran LCD. 7 cali formatu 4:3 będzie tu pasował. Sygnał wizyjny, jaki jest doprowadzany do płyty tego monitora, jest to sygnał 2 TTL-i, 3 właściwie TTL-i, synchronizacja pionowa, pozioma i impuls obrazu. Więc spokojnie można to przerobić na sygnał kompozyt i do najprostszych telewizorków i modułków, które mają wejście kompozyt, coś takiego podłączyć. Być może uda się zdobyć taki, który ma wejście RGB i osobną synchronizację, więc wtedy można by sobie ustalić, jakim kolorem ma się świecić, bo jeżeli damy na kompozyt, to będzie białe, a może uda się to zrobić nam, że będzie właśnie zielone, czerwone albo niebieskie, ale wszystko kwestia, jaki monitorek LCD, moduł monitora uda się zdobyć, bo też nie chcę wydawać nie wiadomo jaki dużo sum, a kwestia monitora 4:3 w proporcjach, no w tej chwili jest ciężej coś takiego kupić, bo wiemy, że wszystko jest 16:9. Także, ale to już dopiero jak uda mi się zrobić i uruchomić ten przyrząd i będzie wszystko funkcjonowało, wtedy jako taki dodatek, ciekawostkę, co zmniejszy zużycie i prądu, i trwałość, i mniej będzie generowało zakłóceń, miejmy nadzieję, bo tam jest trochę elektroniki na takim module, więc też trzeba będzie go odpowiednio wyekranować. Coś takiego będziemy tutaj jeszcze robili jako taki dodatek do poprawienia funkcjonowania i zachowania tutaj jeszcze długowieczności, bo ten kineskopik też nie wiadomo ile jeszcze pochodzi. Także to tyle, kochani, w tym odcinku. Niebawem będą następne już z nowymi modułami, a pewnie już w następnym odcinku będę już uruchamiał przyrząd, gdzie wrzucę wszystko już do środka i będzie można zobaczyć, czy to, co robiliśmy, miało sens i ten czas, który na to poszedł, spowodował uruchomienie tego sprzętu. Także dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania i oglądania kolejnych odcinków tego filmu, jak i innych, które przygotuję na moim kanale. Dziękuję i do zobaczenia.